dobry kochani, z tej strony Marta z Drop of Sunshine i zapraszam Was na mój kolejny tutorial. Dziś będziemy się bawić z kolekcją śliwka w czekoladzie, a jak śliwka to od razu pomyślałam o przygotowaniu czegoś pysznego. I tak się fantastycznie składa kochani, że w ten weekend Craft O'Clock po raz kolejny zdobył nagrodę najbardziej kreatywnego producenta i ja dzisiaj moją pracą postanowiłam to uczcić. A jak nie ma lepszej drogi na uczczenie właśnie takiego zwycięstwa niż przepyszny kawałek tortu, który za chwilę sobie wykonamy. My friends, hello, this is Marta from Drop of Sunshine and today I will be playing with this Plum and chocolate collection. The first minute I saw this collection I thought about this yummy piece of cake, and I have even more reason to celebrate because over this weekend Craft O'Clock has won as being most creative producer in Poland in the Art in Town plebiscite. This is a huge joy for all of us, and I am very lucky, proud and blessed to be a part of this team. And this today work, this piece of cake I am just about to create will be the way to celebrate it. So without any further ado, I'll just quickly show you what I have prepared for my video. Bez przeciągania już kochani, cieszę się tylko, chciałam się bardzo mocno podzielić z Wami tą radosną wieścią. No i oczywiście jak celebrujemy to z przepysznym torcikiem. Także zanim szybciutko zaczniemy nasze wideo, pokażę Wam tylko, co ja tutaj sobie przygotowałam. Mam oczywiście duży bloczek, średni i mały, karty do journalingu oraz tekturki. Mam także troszkę napisów i mam tutaj napisy urodzinowe, takie urodzinowo-imieninowe i napisy na wyjątkowe okazje, ślub i rocznicę ślubu. I coś sobie wybiorę z tych ładnych napisów. I także jeszcze mam troszkę dodatków, ja sobie tutaj przeszperałam moje szuflady, mam trochę wstążek, nie wiem jeszcze, z których będę korzystała, jakieś tusze, dodatki, takie złote elementy, koraliki, jeszcze więcej wstążek i trochę guzików. My friends, this is what I've got. I just quickly rumbled through my drawers. I've got some golden elements, I've got the collection, some chipboards, some journaling cards, I've got some quotes, and one of them are from the birthday quotes, and the other one are from the wedding anniversary, but I just wanted to choose a few of the nice wishes. And on top of that, I am having some the elements from the collection, and I've already managed to cut the front cover from the larger pot. It's got this lovely tags inside, so I've got those one ready. And as you can see, this is how I store my elements. I just cut them and keep them in a CD pocket with a piece of the tape. Mam jeszcze elementy, już sobie wycięłam tą wierzchnią, pierwszą stronę tytułową właśnie tego dużego bloczka, także zaczynajmy. Zapomniałam jeszcze dodać, kochani, że do mojej pracy wykorzystam puste opakowanie tekturowe po pizzy oraz cyrkiel. Mam tutaj okrągłe wykrojniki, ale posłużą mi one jedynie poglądowo, tak mniej więcej, żebym mogła sobie wielkość ustalić. I tutaj zobaczcie, przykładam sobie ten przykrojnik i ołówkiem wyrysowuję sobie kawałek torcika, taki, który przypomina tak dosłownie kawałeczek właśnie pizzy, i wycinam go nożyczkami. My friends, I forgot to add that for my today work I'm also using a piece of a cardboard, and I use this Prescott circle die just as a template, just to give me a guide for the size I want to have it. And using my pencil, I just freehanded a piece of cake which looks exactly as a slice of a pizza, as I am using this pizza box for my template. I also cut the rest of the box into two long strips. They both, I think, 3.5 inches wide. Pozostałą część pudełka pokroiłam sobie właśnie na dwa takie długie paski, które mają 3,5 cala, czyli to jest mniej więcej około 9 cm. I z tych 9 cm zrobiłam sobie jeszcze linię na tablicy do bigowania około centymetra, tam 12 bodajże milimetrów wychodzi linijką.
i zagięłam sobie właśnie tą część i wykroiłam sobie takie ząbki, które będę przyklejać do tego mojego kawałka torcika i w ten sposób zrobię sobie moje pudełko. My friends, from the 3.5 white strip, I score a line in half an inch, so I've got 3 inches tall, and then this little narrow strip which I cut into those little notches, and I will glue them down to my triangle piece, and that way I will have the base for my little cake. I chciałam Wam jeszcze dodać, kochani, że połączyłam dwa paski razem i ten moment złączenia właśnie wykorzystuję na tę część narożną torcika, dlatego że wtedy najłatwiej będzie ukryć to połączenie i nie będzie ono tak widoczne. Poza tym w tym miejscu lepiej się ten papier właśnie nam zgina. I teraz przykładam sobie ten mój torcik, dokładam do tego rogu i po obu stronach zrobiłam sobie zagięcie na tablicy do bigowania po to, żeby podkreślić jeszcze te pozostałe dwa rożki. I w ten sposób mam pewność, że to mi się ładnie wygnie, ponieważ tektura dużo łatwiej się z nią pracuje, się ją zagina, jeśli się ją wybiguje, bo inaczej ona się wtedy tak krzywo wygina. I zobaczcie, ja sobie idealnie dopasowałam i po prostu wszystko mi się wyklei w tym momencie perfekcyjnie. Jeszcze przycięłam sobie kawałeczek tego mojego torcika na gilotynce, dlatego że no trochę krzywo mi się narysowało i po prostu wyciachnęłam sobie prostą linię, żeby łatwiej było mi ten torcik wykleić i on się tak nie wybrzuszał. My friends, I've joined together those strip of the cardboard, and in this place when they are joining together, I use it for the corner of my cake. And now I also trim a little bit my triangle just to have this square line. And now, as you can see, I am cutting the strips of the Plum card. This is from a 8x8 20 by 20 centimeters block, just so I could have this nicely finish on the inside part as well. And I want to do it before I will glue the box together, because it will be easier for me rather than put all the elements together and then try to embellish the box from the inside. It would never look as good as you will do it before. Kochani, przyklejam sobie tutaj jeszcze dwa kawałki. Wycięłam sobie właśnie po 3 cale z bloczka, takie paski z bloczka tego 20 na 20 cm i wyklejam je, zanim skleję to pudełko. Oczywiście można to zrobić później, ale jest dużo trudniej i po prostu dużo łatwiej się pracuje, kiedy zrobicie ten krok na początku, aniżeli najpierw wykleicie pudełko i potem będziecie próbowali dopasować paski, bo nigdy nie wyjdzie Wam tak równiutko, a zobaczcie, jest to bardzo proste i szybciutko idzie i wcale nie trzeba się dużo nakombinować, niż potem właśnie, kiedy się próbuje wykleić pudełko od środka, kiedy już jest ono gotowe. Także często właśnie planujcie sobie pracę, pomyślcie, co chcecie zrobić i zawsze wtedy dużo łatwiej jest uniknąć takich pomyłek i dodatkowej pracy. I jeszcze to, co zrobiłam, wziąłam sobie śliwkowy tusz. Ja akurat mam taki memento, ale może być każdy kolor distressingu, czy nawet mazaczka, jeśli macie w śliwkowym kolorze, i po prostu delikatnie przeciągłam sobie te brzegi po to, żeby ukryć ten kolor tej tekturki. I odrysowuję sobie teraz ten kawałek torcika i robię sobie właśnie taki szablon na spodnią i część mojego pudełka też. Wykroiłam go 2 razy, ponieważ myślałam też o przyklejeniu go pod spodem, ale ostatecznie w trakcie pracy zmieniam troszeczkę plan i zaraz zobaczycie, jak to później się to pudełko rozwinie. My friends, I've decided to, as I mentioned before, I've just decided to decorate the box before I will glue it down, and I also cut myself a piece of the triangle for the inside part. It was very easy. I just trace it on the piece of a cardstock and just use my scissors to cut it around. And now I am just adding a little drop of the glue on this little hinges, and I will glue it all together nicely. And as you can see, because I've created myself or scoring line
in before I start my work. Now it's just all come together perfectly. A ponieważ wycięłam sobie te wszystkie, zbiegowałam sobie ten pasek i wiem, w których miejscach mi się to zagina, to bardzo łatwo mi się teraz pracuje i wszystko się superowo, równiutko wykleja, także naprawdę szybciutko to idzie i polecam Wam bardzo serdecznie właśnie poplanujcie sobie chwilę, jak kombinujecie z jakimiś formami 3D, to zaplanujcie sobie zawczasu to, co chcecie wykonać i dużo łatwiej Wam wtedy praca idzie. I secure my box with tiny little clips just to wait till the glue will dry. And once it's done, I am also adding a black marker all over the corners just to hide all the elements. Like before I will glue this triangle panel inside, I always like to go with the black marker directly on the corners because that will hide everything. If you have the black liner for a box, always use the black marker, but if you have the light one, I am using like a white color one, like a Posca pen or something like that. Kochani, wyklejam sobie jeszcze ten trójkącik w środku i zanim to zrobiłam, przejechałam sobie wszystkie te narożniki czarnym markerem po to właśnie, żeby ukryć ewentualnie, jeśli tam miałby się pojawić jakiś milimetr tekturki, ponieważ jest ona jasna, więc będzie to widoczne, a jeśli przejedziecie sobie czarnym markerem delikatnie, dosłownie w samym tym zgięciu, to wszystkie niedoskonałości Wam się pochowają. And now it's time to create my top lid for my box. I am deciding which paper I want to use. I think I'm going with the darker tone one because it's reminding me like a dark chocolate, and I am just tracing my box all over. Teraz czas na zrobienie sobie przykrywadełka do mojego boksa. I korzystam z tego ciemnego papieru, dlatego że przypomina mi on troszeczkę taką właśnie ciemną czekoladę. Obrysowałam sobie moje pudełko i teraz dorysowałam sobie linię mniej więcej o 1,5 cm, taki szef dookoła mojego pudełka. I nożyczkami, lekko falując, wykroiłam ten kształt takiej czekolady, bo chciałabym, żeby to wyglądało jak po prostu taka polewa czekoladowa spływająca właśnie z góry tego mojego torcika. I am using my scissors, and while I'm cutting, I am just like doing it in a wavy pattern because I want to resemble this like a chocolate coming out from the top part and just like a slightly, coming down on the side of my cake. Jeszcze jedną rzecz, którą robię, to dodatkowo na rogach właśnie tego pudełka, tam gdzie będzie się ono ze sobą łączyło, dodatkowo narysowałam sobie takie małe klapeczki po to, żeby sobie właśnie to pudełko skleić. And also on the corner when my box will be glued together, I also added with my pencil additional flaps, and they will help me to glue my box together. And as you can see, it's nothing really difficult. And now I am taking my bone folder just to trace those lines from the pencil mark which I initially traced my box. I teraz korzystałam sobie właśnie z kości introligatorskiej po to, żeby zagiąć sobie to pudełko w tych miejscach, które narysowałam sobie ołówkiem, czyli dokładnie tak, jak prześledziłam sobie ten kształt torcika. Niestety jedna część, znaczy ten, że tak powiem, zewnętrzny brzeg torcika jest w takim półkolu, więc nie mogłam tego zrobić na tablicy do bigowania, ale robię to na podkładce. Gdzieś ją zapodziałam, więc akurat tutaj widzicie, mam taki pęczek białego foamiranu i on też się nada, bo jest miękki, i przy pomocy takiego narzędzia do formowania kwiatów ja sobie po prostu to półkole zaznaczyłam, tak żeby ładnie mi się ten papier zagiął.
I teraz wszystko sobie dopasowuję. Zobaczcie, te klapeczki zbiegają się idealnie i tylko przycinam sobie, żeby po prostu po obu stronach w tym samym miejscu taka sama odległość była od wierzchu, czyli po prostu to wysokość tego pudełka była mniej więcej taka sama. I zobaczcie, odręcznie bardzo łatwo to idzie. To wygląda po wyklejeniu, że trudno to zrobić, ale nie jest to wcale takie trudne. Idzie łatwo i naprawdę nie potrzeba wielkich zdolności, a wycinając właśnie tak nierówno pofalowanie, to naprawdę wszystkie niedoskonałości się chowają i wcale nie widać. Nie bójcie się tego, to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. My friends, as you can see, I've very quickly put all the lid together, and on this end side, which is a curvy line, I cut 2 little notches just so the paper will bound nicely. And now I am smearing all the edges with the brown archival ink. It doesn't have to be archival, it's just the color I want to use just to hide this whiteness of the paper and make it look even more chocolatey. Kochani, objechałam sobie brzegi brązowym tuszem i tu, gdzie jest ta właśnie jeszcze linia półkola, zapomniałam Wam dodać, wycięłam sobie właśnie 2 takie nacięcia, możecie zobaczyć, po to, żeby ten papier się ładnie zgiął, bo inaczej by po prostu odstawał i nie dogiąłby się tak ładnie. I po posmarowaniu brzegów brązowym tuszem, żeby jeszcze bardziej nadać takiego czekoladowego tonu temu mojemu przykrywadełku, wyklejam sobie już to wszystko ładnie. Łyczek kawy, można iść dalej i zobaczycie, już ta część torcika jest gotowa. Ale powiem Wam szczerze, że początkowo planowałam zrobić same to pudełko w kształcie torcika, ale potem jednak szybko zdecydowałam, że chcę, żeby to było coś więcej. I no zaraz zobaczycie, jeszcze na koniec ozdobię sobie to pudełko ze strony zewnętrznej i też ucięłam sobie właśnie takie paski na 3 cale, czyli na wysokość pudełka, i jeden pasek przyklejam sobie tak, żeby zasłonić te wszystkie zagięcia, czyli żebym nie miała jakby, żeby ładnie się te paski zbiegały, trzeba sobie tak właśnie zaplanować pracę. I to, co zrobiłam, to przykleiłam go delikatnie po jednej stronie i tam mniej więcej po około centymetrze, żeby te paseczki się zbiegały, i na to w zagięciach dokładnie równo na brzegu, na szwie przykleję drugi pasek i praktycznie będzie, że tak powiem, no to łączenie pasków będzie niewidoczne. My friends, I am also decorating my box from the outside, and I cut myself that 3 inches strip from this brown color paper, which will be like a cake sponge color to me. And now I am adding them. The first one I add on the both sides and just let it go over the edge around like a half a inch, and then the second one I am gluing directly to the edge, so that way I will cover it nicely, and the seam will be barely visible on the box. And one more thing I wish to say, my friends, is that obviously today's video is very long. It's almost an hour, and I hope you don't mind it, but there's been a lot going on, and there was a lot of the creating process with the boxes, base, and the cover, so that's why the video is so long. And I changed a few times the lighting because I've been recording on the evening, then during the daytime, but unfortunately I'm having a little son, and I can only record when he's either on his nap or playing with his dad, so I hope you don't mind the change of the lighting in the middle of the video. Jeszcze taka rzecz, kochani.
Wideo jest naprawdę długie, przepraszam Was, zajęło mi tutaj godzinkę trwa ten materiał, ale naprawdę dużo się tutaj dzieje, sporo. Ja nie chciałam go aż tak na tyle wycinać i przyspieszać po to, żeby Wam po kolei pokazać, jak ten proces tworzenia wygląda, taki od strony głównie konstrukcyjnej, ponieważ większość tego materiału jest właśnie poświęcona tej konstrukcji całego boksa i tego opakowania zewnętrznego i tutaj kilka razy następuje mi zmiana światła z dziennego na właśnie takie światło lampkowe, ale przepraszam Was kochani, ja po prostu mogę nagrywać w tej chwili, kiedy mój synek albo śpi, albo gdzieś tam się chwilę zabawi z tatą. Więc dlatego też nagrywam to wideo na raty. Chciałam Wam jednak dać znać, że cały materiał zajęło mi lekko ponad 3 godziny skonstruowanie tej całości, więc troszkę mi się na tym pudełku zeszło, na tym całym projekcie, ale chciałam Wam dać znać, ponieważ często ja wiem ze swojego doświadczenia, patrzyłam na tutoriale innych wspaniałych, naprawdę designerek i cudowne prace powstawały i to wszystko takie, wiecie, zaserwowane w 20-minutowym wideo i potem ja siadałam do podobnej pracy. Gdzieś mi to zajmowało dużo dłużej czasu i zastanawiałam się, jak to jest, że właśnie komuś tak łatwo poszło, a wcale tak nie jest. My często właśnie przyspieszamy te wideo, edytujemy je, przycinamy i chciałam Wam też dać znać do takiej właśnie dla Was świadomości, że zajęło mi to około 3 godziny, także przygotujcie się, jeżeli będziecie tworzyć taki projekt, to troszeczkę jest on czasochłonny, aczkolwiek naprawdę wydaje mi się, że efekt jest spektakularny, jeśli chodzi o taki prezent dla kogoś właśnie na przykład czy na wesele, czy na jakieś specjalne urodziny, może dla, nie wiem, babci na jakieś 80., 90. urodziny. Na wiele różnych okazji można je w zasadzie wykorzystać w zależności od kolekcji, nawet i na jakiś świąteczny, osiemnastkowy projekt też się nada na każdą jedną okazję. I am also gluing a little strip of the brown color paper just to resemble a little bit of the cream like coming in between the sponge layers. Jeszcze przyklejam sobie tutaj taki paseczek brązowego papierka, który będzie udawał tutaj taki krem do ciasta, który pomiędzy tych warstw wystaje i wydaje mi się, że jest to takie wizualne właśnie podkreślenie, taka wisienka na torcie, że rzeczywiście jest to kawałek pysznego czekoladowego ciasta z kremem, z polewą i wydaje mi się, że jest to fajny pomysł właśnie na takie pudełko, które można wypełnić słodkościami i naprawdę będzie to super słodki prezent. In my initial idea, I was just planning to create purely this chocolate cake box. However, later on, I've decided that I really want to give it a nice way, serve it nice way. So then, in my idea, just quickly prompt this idea of serving it on some kind of a plate. And then to make it even more special, I've decided to create the whole like a box shape, just to cover it up. So once it will be given to the recipient, it will be just served this perfect like a surprise box way. Początkowo myślałam właśnie, żeby stworzyć tylko i wyłącznie takiego boksika, ten trójkącik, taki kawałek ciasta, ale potem pomyślałam, że ponieważ jest to specjalny prezent, to warto by go zaserwować, podać właśnie w takiej specjalnej formie i tutaj pojawił się w mojej głowie taki pomysł stworzenia coś na zasadzie właśnie takiego talerzyka, ale potem jeszcze doszłam do wniosku, że warto by było zachować taką formę niespodzianki, więc zrobiłam również taki boks jakby zamiast otwierany od góry, to właśnie od dołu, który odsłoni ten talerzyk i tą całą słodką niespodziankę będzie można właśnie w takim surprise'owym, niespodziankowym boksie zaserwować.
I'm grabbing here a piece of the white card. This is a very sturdy cardstock. It's 400 GSM, and the only one reason why I'm using it is because I no longer have anymore that cardboard from that pizza box, because I already use it for this little piece of a cake, and I want this little plate to be very sturdy. If you are planning to fill your box with something very, very lightweight, you could probably eventually just use the card from the collection, but because I know I want to put some sweeties inside, it will be quite heavy. That's why it will require to be backed up with some additional either cardboard or the very heavy cardstock, or you could glue 2-3 layers together as well, and that should just to increase the weight of the paper, so it will hold nice way. Mam jeszcze tutaj taki biały, widzieliście, kawałek kartonu, to jest taki jakby Bristol, 400, gramatury 400 ma i jest dość taki właśnie sztywnawy. Używam go tylko i wyłącznie dlatego, że to pudełko od pizzy już mi się skończyło, poszło całe na ten trójkącik i po prostu chciałam wzmocnić tą wazę, dlatego że wiedziałam, że wypełniam ją właśnie cukierkami i będą one troszkę ważyły. Gdybym na przykład do środka wkładała jakieś, nie wiem, ręcznie robione kwiatki foamiranowe albo coś takiego właśnie leciuśkiego, niezbyt ciężkiego, to mogłabym się obejść bez tej dodatkowego właśnie talerzyka z papieru, ale ponieważ wiem, że będzie ciężko wypełnione cukierkami, to po prostu postanowiłam tą formę jeszcze wzmocnić. I tutaj mam taki sznurek, to jest taki no, zwykły pleciony sznureczek. Ja go pokolorowałam sprayem, tego nie pokazałam, bo zrobiłam to w sumie jeszcze przed nagrywaniem tutoriala. Wzięłam kawałek wstążki i kawałek sznurka i spsikałam fioletowym sprayem, tak po prostu, żeby go zabarwić, i pomyślałam, że będę chciała obkleić tą dolną część sznurkiem i stworzyć taki brzeg talerzyka. I teraz na górną podstawę odcinam właśnie grubość tego sznurka. Ja sobie go zmierzyłam i cyrklem odrysowałam troszeczkę mniejsze kółeczko właśnie w tym samym punkcie. Postawiłam cyrkiel dosłownie na środku i odrysowałam po prostu mniejsze kółko, tak żeby to wieczko przy zamykaniu się dosłownie ta forma wchodziła w tą obręcz, która mi się wytworzy po przyklejeniu sznurka. I've decided to resize the top lid just a teeny tiny bit, and this time for a change it's not gonna be a bigger, but it will be a little bit smaller, just so it tackle nicely with the string I will be gluing all around my plate. And this is why I just teeny tiny resize it, so that way it will all just lock together nicely. So I am choosing some design papers, and I've checked the height I need for my box, and I've decided that I will cut this 12 by 12 piece on a half, so I will have this 6-inch strip, and I am just exactly the same with the cake. I am just scoring a half an inch to create myself these little notches, just to glue the whole part together. Wykroiłam sobie dodatkowo paski. Ja sobie mniej więcej linijką, w zasadzie to bloczkiem przymierzyłam i przecięłam bloczek 12 na 12 cali, czyli tą 30 na pół, i z takiego 6-calowego, czyli 15-centymetrowego paska odbigowałam sobie właśnie kawałek. Mniej więcej to jest pół cala, czyli tam wychodzi na milimetry około 12 mm. I tak samo jak w przypadku torcika tworzę sobie właśnie taki pasek, który sobie skleję do tej górnej części tego kółka, które już wycięłam, i zanim to zrobię, łączę sobie wszystkie trzy, ponieważ jeden bloczek 30 po przecięciu na pół dał mi taki 60-centymetrowy pasek i było to zbyt krótkie, żeby właśnie połączyć całe kółko, dlatego skorzystałam jeszcze z kawałka z kolejnego bloczka 8 cali, czyli tego 20-centymetrowego, i również docięłam sobie taki pasek wysokości 15 cm. I jedną rzecz, którą muszę Wam powiedzieć mniej więcej, to moje pudełko ma około 23 cm przekroju, mniej więcej 23,5 cm średnicy ma to pudełko. Ten talerzyk będzie miał około 24 cm, jest
pół centymetra różnicy między nimi i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, żebyście przy projektach naprawdę te wymiary nie są, bardzo często właśnie dużo osób skupia się, żeby podać dokładny wymiar. Tak naprawdę najważniejsze jest w kreowaniu jest to, abyście zwracali uwagę, jak te elementy po kolei się tworzy, a wymiary sami sobie ustalicie na zasadzie tak jak, zobaczcie, ja wszystko mniej więcej planuję odręcznie, gdzieś w głowie mam wizję i wycinam sobie kółko i potem do tego kółka idealnie sobie doklejam, dopasowywuję, więc no nie ma takiej zasadności, że ja bym Wam powiedziała, że ten pasek ma na przykład, nie wiem, 73 cm długości albo ileś. Zobaczcie sobie sami, jak wytniecie sobie swoje kółko, ile będziecie potrzebowali właśnie na obwód tego kółka. Wyjdzie Wam to naprawdę wszystko w praniu, bo jeśli narysujecie sobie kółko tam pół centymetra mniejsze, większe, to ta obwód Wam się po prostu, zmienią się Wam po prostu te rozmiary, także naprawdę jak korzystacie z tutoriali, patrzcie zawsze na to, w jaki sposób jest to tworzone, a nie, ja przynajmniej tak robię, że nigdy nie zwracam uwagi właśnie na jakieś tam konkretne rozmiary, tylko właśnie patrzę pod to, jak to jest tworzone, żebym później mogła sama sobie odtworzyć i też zrobić sobie w takim rozmiarze, jak mi to najbardziej odpowiada i pasuje. And as I just said in Polish version, I intentionally don't give you the exact measurement for this length of this strip because it will all just, you will see how you're gonna be creating the box. If you just draw the circle, which will be like 2 or 3 millimeters bigger or smaller, you will need the different measurement for that. So it's not always necessary, it's not the most important thing watching the tutorial to be focused on the measurements. It actually what it's matter. I just want to tell you, my friends, that I'm always putting my attention if I watch someone creating something very nice, and I'm always focusing on the method, how they create it, what is need to be done step by step, and the measurement is just a guide. And if you know how to create something, you will be able to put your own measurements just to fit your own needs. So this is why I've decided to not even measure the strip, because as I mentioned, it will all depend from the side of your circle, and if you will have your string will be a few millimeters thicker than mine, then again you will need a smaller circle, so your measurements will just be not exactly the same as mine. So as you can see, I am gluing all this top part together, and then there is a few places when there is this seam, but I will cover it up with the ribbon later on, so it will be invisible. And now I am just focusing a little bit on my plate. W tym miejscu jeszcze chciałam dodać, że na tym dużym pudełku widać właśnie te linie brzegowe od sklejenia. Są one troszkę bardziej widoczne niż na tym torciku, ale spokojnie ja to później zasłonię wstążką i nikt nawet się nie domyśli, że to nie jest wykonane z jednego kawałka papieru, więc nie będzie tego widać. Przyklejam sobie teraz ten mój spodzik od talerzyka i mam taki piękny właśnie papier z wzorkiem, z kwiatami dookoła. Bardzo pięknie on mi się tutaj komponuje z całością, z tortem, i po przyozdobieniu będzie wyglądał naprawdę fajnie. I teraz jeszcze właśnie sobie tu przymierzam ten pomysł wstążką. Powiem tak, że trochę tu, trochę tam, trochę skacze to wideo, ale robię to pierwszy raz i w zasadzie większość moich tutoriali zawsze tworzę tak, że tak powiem, na żywioł, bo najbardziej wtedy mi się najfajniej pracuje, kiedy właśnie coś wymyślę i ten pomysł prosto z głowy tak staram się przenieść na papier, dlatego może tak troszeczkę tutaj skaczę, tam skaczę, ale tak po prostu wygląda moja burza mózgu, że skupiam się na kilku rzeczach na raz. No ale już teraz wracając do talerzyka, piękny ten papierek z kwiatuszkami dookoła, przyklejam sobie ten sznurek, tworzy mi się taki fajny właśnie brzeg i w ten brzeg właśnie do środka będzie mi to wieczko wchodziło idealnie i fajnie będzie się to dopasowywać. I am gluing this string all around the edge. It's just nicely finished, and that way once I put the top part on my plate, it will tackle nicely in between the
in between the string, and it's just all looking together very, very nicely. On the top of this little box, I have this piece of the paper. It comes from the 8x8 block collection, and I've decided to embellish it with some ribbons. I'm just trying to pick up the right colors. This purpley lace one I have, it's a little bit too light for this creation, so I've decided to stick to the brown lace and this lovely gold ribbon, and now I'm trying to glue it that way so it will cover the seam on the side, so it will be invisible and everything will be looking nice. I teraz właśnie doklejam sobie tą wstążkę w tych miejscach, gdzie są łączenia. Staram się jak najwięcej tych łączeń ukryć i po prostu zakrywam je wstążeczką i nie będzie śladu. Na koniec jeszcze obklejam sobie całość tego pudełka u dołu tą wstążką z tą taką lekko brązową koronką i w ten sposób mam bardzo ładne wykończenie tego mojego pudełka i zaraz będę się zabierać za dekorowanie części tego wierzchu. I am doing a little bit like a crossbow, so it will look like the box has been tied. And then on the lower edge, on the bottom edge, I will glue this little lace all over and that way I will have this lovely finish. And once I have it done, I will start decorating the top of my box. I just colored the edges of this little element I've cut with the little drop of the brown ink, and now I am just gluing it on the top, and that will be my base layer for the flower composition. Pokolorowałam sobie kawałek tego papierka delikatnie brązowym tuszem, żeby go tak po prostu bardziej wtopić w ten wierzch i będzie to moja taka baza pod tą całą kompozycję. I'm having a little piece of the florist sisal, and I'm just kind of gluing it in the shape of the wreath, just in a circular shape, and I will add my flower composition on top of that. Korzystam sobie jeszcze z kawałeczka tego florystycznego sisalu i właśnie przyklejam go w taką formę wianuszka dookoła i na to będę nakładać sobie moje elementy i tworzyć moją kompozycję.
I've attached my bow to the top side on one corner of this wreath, and then I am gluing this golden button in the bow center just to enhance it even more and make it more elegant. The rest of the composition is created from the flowers and leaves matching to the collection. Przykleiłam sobie tą wstążkę właśnie z górnej części mojego wianuszka i dodatkowo przyozdobiłam ją guziczkiem, który gdzieś tam znalazłam w moich właśnie przydesiowych szufladkach, i reszta kompozycji tego wianuszka ułożona jest właśnie z kwiatków i listków pasujących do kolekcji. Wybieram sobie teraz napisy i troszkę zastanawiałam się, które napisy sobie właśnie wybrać, ale postanowiłam, że to pudełeczko, no jakby powiedzieć, tworzę właśnie na świętowanie tej okazji, ponieważ są 3 urodziny Craft O'Clock, a jeszcze do tego mamy w miniony weekend właśnie Craft O'Clock został nagrodzony w plebiscycie Art in Town, więc pomyślałam, że zrobię to pudełeczko dla Reni i właśnie wybrałam napis For You z takich tekturek dodatkowych. To zdaje się, że są napisy tekturkowe numer 2 po angielsku For You, i potem jeszcze dodałam do tego napis gratulacje, ponieważ no, jest to taki torcik celebracyjny, świętujący właśnie te wszystkie dobre rzeczy, które się u nas dzieją, i bardzo jestem mega przeszczęśliwa. Także dla Ciebie, Reniu, ten torcik, taka mała dedykacja tutaj, i bardzo się cieszę. Ta kolekcja jest cudowna i świetnie mi się na niej pracuje, jak i na wszystkich innych, także dla Ciebie właśnie taki mały prezencik. My friends, I was thinking of the elements and signs which I would use on the top of the box. I had a few moments like I was trying to find the perfect match, and I found this cardboard quote saying for you, and then I add Polish sign, a little quote saying congratulations, because this is a 3rd birthday of the Craft O'Clock we're just celebrating, and on top of that the Craft O'Clock has won this Polish plebiscite to become a most creative Polish producer manufacturer. So I thought this will be a lovely surprise, a little treat for our beautiful owner Renia, and a little like a celebration cake for us to be happy, enjoy, because I'm all over the moon with everything's happened, and I really love this collection. So I thought it will be a perfect occasion to actually celebrate it with this cake.
And now it's time to finally finish off the inside part. I will be embellishing the cake and this little plate I've created. First of all, I'm gluing it down, and then I will add this lovely like a golden ribbon, which is got this lovely like a lace pattern, and I will add it just to the bottom. And I will also glue those half pearls in some sort of a like a outer edge on the top. It will resemble this little like a cream a decoration which you usually see on the cakes. Teraz już czas wykleić sobie już tą ostatni etap mojej pracy, czas wykleić sobie ten torcik i talerzyk, i tutaj przyklejam sobie takie półperełki, które będą mi troszkę imitować taki właśnie krem do tortu, i dodatkowo jeszcze tą spodnią część, ten moment przyklejenia tortu do talerzyka też wyklejam sobie taką właśnie bardzo ozdobną, dekoracyjną wstążką, którą mam już od bardzo, bardzo dawna, także nie umiałabym Wam nawet powiedzieć, skąd ta wstążka pochodzi, ale mam ją bardzo długo, także bardzo fajnie mi się tutaj sprawdziła i właśnie to ten klej, przyklejenie właśnie tego torcika to zasłoniła. I teraz wybieram sobie jeszcze jakieś tam kwiatki, listki właśnie na tą kompozycję, na górę torcika i troszkę jeszcze po bokach, tak żeby ładnie już to wszystko ładnie wyglądało. I tak właśnie jak buduję sobie kompozycję, to postanowiłam jeszcze mieć takie bardziej trójwymiarowe elementy do mojej kompozycji, w związku z czym dodałam jeszcze taki kilka tekturek właśnie z tymi zegareczkami, no bo ciężko stworzyć craftoklokową pracę właśnie, żeby tam nie wpleść takiego zegareczka, także ten element też obowiązkowo musiał się pojawić. No i chciałam jeszcze dodać jakieś kwiatki. Początkowo myślałam o zrobieniu kwiatów z foamiranu, ale nie mam takiego ciemnego, śliwkowego foamiranu, a jak się koloruje biały foamiran, to nigdy ten kolor nie będzie aż taki właśnie nasycony, ciemny. I pomyślałam, że te papiery są tak śliczne, że czemu nie zrobię właśnie kwiatki z samych papierów. I nie chciało mi się już, przyznam szczerze, szukać żadnych wykrojników, więc pomyślałam, że na szybko zrobię je sobie właśnie z taką starą metodą już od lat, zanim jeszcze wykrojniki się pojawiły, to zawsze takie kwiatki się robiło na zasadzie takich wyciętych spiralek, i tu możecie zobaczyć, jak szybko one powstają i też dają bardzo, bardzo fajny efekt. My friends, I am building up my composition and I've decided I wanted to have some three-dimensional elements as well, and initially I was thinking of creating some foamiran flowers. However, I didn't have any dark plum color foamiran, and if I would take the white one and color it, it would never have this rich plum color which I needed for this cake. So I've decided to create paper flowers. I've got this lovely plum color paper, and because I didn't want to waste more time to find any flower dies to create my flowers, I've decided to use this old school method of creating this flower rosettes, which you just cut from the circle, and you just cut them spirally, and then use a piece of the skewer stick just to roll them and create this lovely roses. And I'm also smudging the edges just to hide all the imperfections. Zapomniałam jeszcze dodać, że te moje różyczki, ja delikatnie możecie zobaczyć cieniem, tym śliwkowym tuszem jeszcze troszeczkę wycieniowałam brzegi, żeby po prostu ukryć ten biały papier, bo wtedy ta różyczka naprawdę fajnie Wam wygląda i te wszystkie niedoskonałości z nożyczek się chowają. I na sam środek przyklejam właśnie tą złotą perełkę, żeby pasowała mi do całości, i naprawdę te kwiatki wyglądają tutaj rewelacyjnie i wydaje mi się, że świetnie się wpasowywują właśnie w tą całą kompozycję. And I think those flowers, they just match up here perfectly, and at first I thought I will do 3 of them, but because I wanted to add the bow as well, I've decided to just use 2 of them, and then
add the bow right in the middle, and I will also, on top of adding the bow, I will add a little bit of the golden string just to enhance this composition with gold even more. And I think for such a dark colors like a brown and plum color, the gold is just matching here perfectly. I dodałam jeszcze, będę dodawać wstążkę, którą pokolorowałam sobie sama. Wspominałam już o tym wcześniej, że przed rozpoczęciem wideo wzięłam właśnie kawałek sznurka i białej wstążki i spsikałam je delikatnie fioletowym sprayem po to, żeby dopasować je do kolekcji, ponieważ lubię, kiedy moje dodatki właśnie kolorystycznie pasują, a ten fioletowy kolor, który miałam wstążek już gotowych, no nie bardzo, nie był właśnie taki śliwkowy, tylko bardziej taki fiolet, więc nie pasował mi tutaj, a dzięki temu, że mam dużo właśnie buteleczek ze sprayami, które samodzielnie również zrobiłam sobie z tuszy, pomieszałam sobie między sobą kolory tak, żeby mi pasowały i w małe takie psikane buteleczki do perfum sobie powlewałam i mogłam sobie wypsikać tą wstążkę, żeby mi pasowała perfekcyjnie po prostu do tej kolekcji. My friends, here you can see I am adding this bow. This is a white ribbon which I spray with a handmade color purple spray just to make it matching perfectly to my collection. And that way I have this lovely element just to finish off. This is this final piece I am creating, and that way all the composition is just coming nicely together. And now just a final touch in the form of adding a little flower composition on each 3 sides of my little plate, just so the box will present nicely from each single side. And my project is finished. You will see in a minute I do have this final overlook, so you could have a more idea how this all comes together and how it looks like together. It's quite large composition, but I think for the special project is something like you wanna go back just so it will look nicely. Besides it really looked nice. It didn't really use up as much paper. It was just a few pages from this larger block, and then a couple papers from the 8x8 blocks as well. Kochani, no tu już sobie w ostatnich, że tak powiem, ostatnie wykończenia z 3 stron właśnie tego talerzyka dodam sobie kilka kwiatków i listków po to, żeby tak praca prezentowała się ładnie z każdej strony i dodatkowo jeszcze te wszystkie fioletowe kwiatuszki wypełniam sobie tymi złotymi perełkami, takimi troszeczkę mniejszymi, po to, żeby je jeszcze właśnie takie te środki kwiatków podkreślić i więcej jeszcze tego złota wprowadzić do tej kompozycji. I wydaje mi się, że wszystko tak ładnie się zgrywa. Za chwilę będziecie mogli sobie zobaczyć
na końcowym, że tak powiem, podglądzie, jak ta praca wyszła i jak w całości to wygląda. No jest ona dość duża i troszkę czasochłonna, ale jest to specjalna praca, także mam nadzieję, że też zechcecie właśnie taki torcik stworzyć na specjalną okazję i mam nadzieję, że jak stworzycie, to również pochwalicie się na Craftoclockowej stronie, na grupie inspiracyjnej, także będę czekać na Wasze pomysły i Wasze wykonania, jak je zrobicie. Także dziękuję Wam bardzo, że dotarliście do końca tego wideo. Mam nadzieję, że ono Wam się spodobało i że ten projekt właśnie przypadnie Wam również do gustu, jak i pozostałe inne, które dla Was tworzę. Także pozdrawiam Was bardzo, bardzo cieplutko, kochani. Trzymajcie się i no, miłego tworzenia. A jest z czego, bo są teraz właśnie 4 nowe kolekcje. Także na pewno mnóstwo inspiracji i mnóstwo prac, także ja też czekam na Wasze inspiracje i widzimy się w następnym wideo. Trzymajcie się cieplutko, pa pa! So thank you so much, my friends, for being here. I hope you enjoy it. I will be looking forward to see your artwork on our inspirational group. And in the meantime, I am wishing you all the best. Stay blessed. Bye bye!